Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję wkrętarkę udarową Parkside Performance PDSSAP 20. Zapraszam na film. Urządzenie można kupić w wariancie bez ładowarki i baterii. Na opakowaniu odnajdujemy garść informacji dotyczących parametrów technicznych oraz porównania do zielonej wersji wyposażonej w silnik szczotkowy. To, na co zwracana jest największa uwaga, to wyposażenie tego modelu w silnik bezszczotkowy, który według producenta ma zapewniać aż 10-krotnie większą żywotność niż model z linii zielonej. W czarno-czerwonej walizce znajdujemy korpus z przymocowanym zaczepem do paska i instrukcję. Najważniejsza informacja jest taka, że sprzęt objęty jest 5-letnią gwarancją, ale zastrzeżone jest, że nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych. Narzędzie nie jest duże. Korpus ma 16 cm długości, około 6 cm szerokości i 21 cm wysokości. Z baterią 2Ah mierzy 24 cm, a z 4Ah prawie 26 cm. Masa samego korpusu wynosi niewiele ponad kilogram. Z akumulatorem 2Ah rośnie do około 1,5 kg, a z baterią 4Ah prawie do 1,8 kg. Spust pozwala na regulowanie szybkości obrotowej, zaś nad nim umieszczony jest przełącznik kierunku obrotów. Do mocowania osprzętu służy tradycyjnie sześciokątny uchwyt z tuleją blokującą. Aby zamontować bit, należy przesunąć się w stronę narzędzia i wsunąć osprzęt. W przypadku wyjmowania bitów wystarczy przesunąć tuleję w tę samą stronę, a osprzęt sam wyskoczy. Oświetlenie obszaru roboczego usytuowane jest na stopce narzędzia. Warto zauważyć, że można włączyć LED nie uruchamiając sprzętu. Podświetlenie pozostaje również zapalone przez chwilę po puszczeniu spustu. Na stopce znajduje się również przełącznik pozwalający ograniczać moc urządzenia. Dysponujemy 3 trybami różniącymi się maksymalną mocą i maksymalną szybkością obrotową. W przypadku ustawienia najmocniejszego narzędzie osiąga maksymalny chwilowy moment 226 Nm, 3600 obrotów na minutę i 4300 udarów na minutę. Widzimy, że wkręcenie wkrętu ciesielskiego 10×260 zajęło około 10 sekund. Środkowe ustawienie pozwala osiągnąć maksymalny chwilowy moment obrotowy 180 Nm, 2800 obrotów na minutę i 3400 udarów na minutę. Przy takich ustawieniach jesteśmy w stanie ten sam wkręt wkręcić w 15 sekund. Najsłabsze ustawienie pozwala osiągać chwilowy moment obrotowy 120 Nm, 1900 obrotów na minutę i 2200 udarów na minutę. Pozwala to jedynie na wkręcenie testowego wkrętu na głębokość 10 cm i trwa to około 50 sekund. Obok, po obu stronach, znajduje się miejsce do mocowania zaczepu na pasek. Czas na test. Oprócz tradycyjnych testów, jakie przeprowadzam zwykle na moim kanale, przewidziałem kilka bardziej wymagających. Będę wkręcał w kantówkę sosnową wkręty ciesielskie w rozmiarach od 5×70 do 10×300, a także wkręty do drewna 8×120 i 10×200. Ponadto wywiercę otwory 8 mm wiertłem krętym, 25 mm wiertłem łopatkowym i 32 mm wiertłem świdrowym Irwin Blue Groove. Tym razem oddzielnie zaprezentuję wyniki dla akumulatora 2Ah i 4Ah.
Pracując z akumulatorem 2Ah, z pierwszym wkrętem wkrętarka poradziła sobie bez problemu. Jednak w przypadku kolejnych było już trudniej. W trakcie wkręcania urządzenie często zatrzymywało się, tak jakby zadziałało zabezpieczenie odcinające prąd. Ponowne wciśnięcie spustu powodowało uruchomienie narzędzia, które jednak za chwilę znów się zatrzymywało. Aby wyeliminować niektóre wątpliwości, zaznaczę, że testy powtarzałem wielokrotnie, każdorazowo na w pełni naładowanych akumulatorach. Wykorzystałem aż 5 różnych baterii 2Ah, ale wyniki były zbliżone. Eksperyment powtarzałem również w odstępach kilkugodzinnych, aby urządzenie mogło ostygnąć. Na przykładzie wkrętów do drewna widać, że po wymianie baterii na inną sytuacja powtarza się. Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna wymiana i nic się nie zmienia. Tę ostatnią baterię zdecydowałem się założyć do zwykłej zielonej zakrętarki Parkside PDS-SA20 i wkręt udało się wprowadzić do końca bez zatrzymywania narzędzia. Co ciekawe, już kilka osób potwierdziło istnienie tego problemu. Podobnie było przy wierceniu. W przypadku otworu 8 mm wkrętarka dała radę, ale gdy używałem wiertła łopatkowego 25 mm, to co chwila zatrzymywała się. Z wiertłem świdrowym Irwin Blue Groove było podobnie. Choć wkrętarka była w stanie dokończyć zadania, to ciągłe zatrzymywanie i konieczność stałego operowania spustem sprawia, że przynajmniej w przypadku egzemplarzy takich jak mój, używanie narzędzia z 2Ah akumulatorem mija się z celem.
przypadku 4 Ah baterii sytuacja jest diametralnie inna. Dobrze. Jak można było zauważyć, urządzenie się nie zatrzymywało, pracowało bardzo szybko i pozwoliło wkręcić nawet wkręty ciesielskie 10×300. Tym razem osiągnięte rezultaty są bardzo dobre. Podsumowując, mam odnośnie tego narzędzia mieszane uczucia. Z jednej strony uzyskiwane rezultaty są naprawdę dobre, z drugiej strony bez akumulatora 4 Ah narzędzie może sprawiać spore problemy. Każdy powinien się zatem zastanowić, czy na pewno potrzebuje wersję Performance.